Cześć, Bartek Chruściński z tej strony. Dzięki uprzejmości Tomka Boronia wpadła mi w ręce nowa konsoleta Yamaha DM3. Konsoleta wzbudza duże zainteresowanie w tym momencie, dlatego postanowiłem nakręcić dla Was krótkie wideo o tym, co to maleństwo potrafi, czego nie potrafi, co w nim lubię i czego w nim nie lubię. Jeszcze słowem wstępu, jak widzicie, jest to wersja bez wbudowanej karty Dante, natomiast z tego, co udało mi się już zobaczyć, to możliwości rutowania sygnałów są dostępne w softie, także tutaj nie będzie żadnych niespodzianek dla tych z Was, którzy by chcieli używać tej konsoli z Dante. Także to wszystko, zapraszam do zabawy. W pierwszej kolejności wygląd zewnętrzny, waga 6,5 kg, metalowa obudowa, 8 faderów plus 9 main, 6 programowalnych user defined keys, przycisk home, przyciski od warstw, input, FX-Mon, output, custom 1, custom 2, jeden encoder touch and turn, złącze słuchawkowe, głośność złącza słuchawkowego, USB na penddraka i co więcej, przyciski select, Q, on dla każdego kanału, przyciski w dotyku takie jak w Behringerze X32, jeśli wiecie, o czym mówię. Jeśli chodzi o wejścia i wyjścia, mamy na pokładzie do dyspozycji 16 inputów XLR, 4 ostatnie mamy tutaj złącza w technologii combo, czyli możemy sobie tutaj podpiąć albo XLR, albo jacka, 8 outputów XLR, wyłącznik, włącznik sieciowy, zasilanie zrealizowane tutaj na takim 4-pinowym XLR-ze, do tego jest zewnętrzny zasilacz. Do zasilacza mamy kabel tak zwany jak do radia, czyli dwużyłowy, bez bolca, bez ochrony. Także miałem już przygodę, że mikser mi brumiał. Do tego złącze USB do i z komputera 16×18 kanałów i złącze Ethernet przeznaczone do zdalnej kontroli, czyli możemy sobie podpiąć komputer z menadżerem, możemy sobie podpiąć router i tam mamy wtedy do dyspozycji aplikację na iPada StageMix i aplikacje na iPady, Androidy i na iOS-y Monitor Mix do sterowania samymi wysyłkami na miksy. Włączamy. Zobaczymy, jak długo będzie się włączać. Słychać tutaj troszkę wiatraczki, które są po bokach, ale to dobrze. Ok. Mikser nam działa. Wszystko pięknie. Tyle się włącza w normalnym wydaniu, ale jeszcze, żeby wszystko, tak jak wspomniałem, było nieustawione, zinicjalizujemy sobie konsoletę. Żeby ją zinicjalizować, musimy trzymać przycisk Home przy włączaniu, więc lecimy. To Wam oczywiście troszkę przyspieszę. OK. Mamy tutaj ekran bardzo zbliżony do tych, które znacie z QL i CLI. Czyli mamy tutaj do wyboru inicjalizację wszystkich pamięci, konkretnej pamięci, aktualnej, Dante, trimy na inputach, outputach i kalibracja faderów. Robimy inicjalizację. Inicjalizacja zrobiona. Wychodzimy
I jesteśmy z powrotem w menu. Przeklikamy sobie teraz wszystkie ekrany po kolei, wszystkie możliwe dostępne zakładki, żebyście zobaczyli, co jest gdzie i jak to wygląda. Ja jeden dzień do tej pory bawiłem się tak wstępnie tą deseczką, tym mikserem. Zapewne, że też nie znam wszystkich jakichś głęboko zakopanych funkcji, ale wydaje mi się, że jest ich na tyle mało, że przelecimy przez wszystko. Zaczynamy od lewego górnego rogu. Mamy tutaj zakładkę Scene. Znamy to z pozostałych serii, po prostu sceny. Z tą różnicą, że mamy tutaj predefiniowane ustawienia. Mikser generalnie jest przewidziany, wymyślony dla ludzi, którzy nie zajmują się fachowo dźwiękiem, więc jest wiele skrótów, wiele ułatwień, wiele bibliotek, gdzie mamy już gotowe ustawienia. Przejdziemy sobie do tego za chwilę. Mamy sceny. Sceny podzielone są na dwa banki Scene A, Scene B, po 99 scen. Mamy tutaj standardowo Store, mamy Recall, mamy edycję. Gdy sobie jakąś scenę zapiszemy, to możemy sobie edytować nazwę, wiadomo o co chodzi. Robimy Store. Od razu tutaj rzuca nam się w oczy fade. Mamy możliwość fadeowania scen. Możemy wybrać indywidualnie, co chcemy, żeby się fadeowało, co nie. Od razu na początku Wam też pokażę tutaj takie małe schowane menu z prawej strony. Ono się zmienia w zależności od tego, w której zakładce aktualnie się znajdujemy. Mamy tutaj różne możliwości kopiowania, wklejania, zaraz Wam to pokażę, ale też mamy opcję All Off, All On. Także to jest fade. Zamykamy. Store to Scene. OK, niech będzie. Standardowy widok znany. Następnie u góry coś trochę takie PM-owe, czyli tutaj mamy viewmetery, mamy podgląd na sygnały wejściowe od 1 do 8, 9, 16, stereo in, 2 returny stereo, 2 FX basy, 6 miksów stereo i 2 matryce. Możemy sobie przybliżać te podglądy sygnałów, przesuwać. A, jeszcze jedna rzecz, też tak na początek, jak widzicie, używam takiego piórka dotykowego jak do telefonów, ponieważ wyświetlacz jest multidotykiem, gdzie już sobie ołóweczkiem jak w celu QL nie operujemy. Mamy oczywiście jeszcze możliwość wyboru punktu monitorowania dla inputu, dla outputu i załączenie peak holdu. OK, zatem lecimy dalej. Mamy zakładkę Recorder. Definiujemy sobie inputy, outputy, format nagrywanych plików, to skąd nam ma wchodzić sygnał do nagrania, to gdzie ma sygnał do nagrania wychodzić. Mamy tutaj oczywiście transport, play, stop, nagranie, listę tytułów. Prosta sprawa, wszyscy wiedzą o co chodzi. Odtwarza, mimo tego, że pracuje w 96 kHz, odtwarza bez problemu pliki 48. Następnie zakładka monitor, dobrze znana, nie ma żadnego tutaj zaskoczenia. Mix Q, Last Q, możliwość podsłuchu definiowanego, Q interruption, mono, delay, głośność Q, następnie oscylator, do wyboru pink noise, sine i burst noise. Możemy wysyłać na kanały, jak i na szyny, on, off. Prosta sprawa. Następnie przechodzimy do zakładki ostatniej, Administrator, Guest. Możemy sobie zablokować konsolę T. Odblokowujemy. Oczywiście jak mamy poustawione hasła, to musimy wpisać. Mamy też możliwość decydowania o tym, co gość może robić, a co nie. Później mamy zegarek, mamy przycisk Home. I teraz przejdziemy do zakładki ustawień, którą ominąłem.
bo tutaj mamy już więcej rzeczy. Przegadamy sobie je wszystkie po kolei. W zakładce Setup mamy przycisk Save Load, jeśli chodzi o wgrywanie ustawień, przegrywanie na pendrive'a i tak dalej. Następnie User Preferences, Auto Channel Select, In, Out, Queue, Link Select, Send Select, Queue Link, Memorize Select Position for each fader bank. Rzeczy, które musimy potwierdzić, gdy zapisujemy, gdy przywołujemy scenę Input, Output, Patch. Wybór języka. Mamy tutaj na przykład polski, ale jest to tylko język do wprowadzania nazw tutaj, czyli możemy sobie wpisać na przykład EU, jak Łucja, ale możemy to zrobić tylko z poziomu Stage Mixa albo edytora, ponieważ tutaj na wbudowanej klawiaturze nie ma takich znaczków. Ustawienia przycisków. Tu mamy mruganie tapu, zakładki do Home'a, przez które się możemy przeklikiwać. Zaraz Wam to pokażę. Inne ustawienia. Wyświetlanie delaya, sample frame, meter, feet, milisekundy. Frame rate dla frame'ów. Panel assist, to jest jakiś assist, do tego nie doszedłem. No i sposób sterowania DAW-em. Mamy tutaj Steinberga albo inne. Jeżeli chodzi o sterowanie DAW-em i używanie tego urządzenia jako sterownika, to jeszcze nie miałem czasu tego popróbować. Dobra, lecimy dalej. User Define Keys. Mamy 6 przycisków. Możemy sobie wybrać standardowo, co tam ma się na nich znaleźć. Raczej temat jest celowo QL-owy. Custom Fader Bank. Mamy tutaj 2 przyciski Custom. Na powierzchni, tak jak Wam pokazywałem, możemy sobie tutaj dowolnie przypisywać kanały oraz możemy sobie dowolnie przypisać kanał, tak jak CLQL na Master, że nie musi to być main, może to być jakiś tam 9 kanał albo stereo in na przykład. I tak samo, gdy przełączymy konsoletkę w tryb Remote, czyli do sterowania DAW-em, też możemy sobie ustawić, że na tym kanale, na tym suwaczku 9 będzie coś innego niż stereo. OK. Dobra, dalsza część. Word Clock. Ustawienia Word Clocka 9648. Bass Setup. Standardowy Bass Setup Yamahowy. Parowanie stereo mixów. Punkt. Możemy sobie zrobić grupę. Możemy sobie zrobić stereo. Zlinkować. Mamy 2 matryce, możemy z nimi zrobić to samo. Oczywiście do matryc też możemy kanały wysyłać Yamahowo. Patch, czyli taki miks outportów z patchem, czyli możemy sobie tutaj zarówno patchować inputy, jak i outputy. Kanały na konsoli są tu na dole. Tu mamy dostępne inputy, czyli pierwszy kanał input analogowy albo USB, albo Dante, jeśli mamy tą wersję z Dante. Output to samo, fizyczne outputy na dole, dodatkowo USB. Jakbyśmy mieli Dante, to pewno by się tutaj też pojawiło. No i co możemy sobie tutaj na te outputy spatchować? Możemy sobie spatchować miksy, możemy sobie spatchować bezpośrednio inputy na outputy. Tak samo inputy możemy bezpośrednio spatchować do USB. Natomiast coś, co od razu się rzuca w oczy, dla mnie nie ma insertów w tej konsolecie. Możemy spatchować kanał Dante bezpośrednio na komputer, albo po prostu Dante bezpośrednio na wyjście fizyczne, jako taki przetwornik tego użyć. Tak, ale do tych insertów sobie jeszcze przejdziemy. Channel link, standardowy channel link. Wybieramy kanały, które chcemy zlinkować. Tutaj też mamy to wysuwane menu, takie boczne, które gdzieś nam tutaj będzie pomocne. Mamy select all, unselect, link. Możemy oczywiście parzyste z nieparzystymi, nieparzyste z parzystymi. Możemy sobie linkować z dziurami i tak dalej. Po prostu linkujemy co chcemy. Następnie mamy też możliwość, jeśli wybierzemy kanał, który jest zlinkowany,
to mamy możliwość wyboru, co się linkuje. Tak, to wszystko celowo QL-owe. Ustawienia MIDI, setup, program change, control change, recall save dla kanałów wejściowych, dla stereoina, dla FX returnów, dla efektów, dla outputów i globalnie input-output patch, channel link, setup dla basów. Tu nie mamy nic. OK, imiot grupy. Mamy, tu się przełączamy między 6 chyba, tak? Tak, 6 mute grupami, mute save. I możemy sobie oczywiście do przycisków to poprzypisywać. Globalne włączanie, wyłączanie fantoma. Ustawienia jasności panelu, wyświetlacza. Mamy power saving mode. Mamy też do wyboru tryb tutaj wyglądu tych nazw kanałów i tych skróconych podglądów. Jasny, ciemny. Następnie ustawienia sieci, mixer control, device control, jeśli byśmy mieli Dante, zegarek, data, log, informacje o konsolecie, czy mamy tutaj tylko firmware. Gdybyśmy mieli Dante, to pewno byłoby jeszcze firmware Dante. Console log. I to by było na tyle z ustawień. OK, lecimy dalej. Przejdziemy zatem do ekranu głównego. Co my tutaj możemy zobaczyć na ekranie głównym? Zatem tak, po lewej stronie mamy tutaj coś takiego jak podgląd kanału. Mamy tutaj wszystkie poszczególne parametry każdego kanału. Mamy tutaj właśnie wysyłkę na pierwszy efekt, wysyłkę na drugi efekt, wysyłkę na auxy. Mamy tutaj sekcję stereo, panoramę oraz nazwę. W miejscach, w których pojawiają się takie znaczki takiego kwadracika, oznacza to, że możemy to nacisnąć i wtedy rozwinie nam się jakiś dodatkowy ekran. Więc tak to wygląda, gdy naciśniemy tutaj przy kanale ten znaczek. Mamy wtedy podgląd całego channel stripa. Po kolei input, EQ, dynamika pierwsza, dynamika druga, delay, mute save, recall save na kanale, fader, jak widzicie chodzi, wskaźnik sygnału, panorama, on-off. Oczywiście wszystkie funkcje typu dynamika, jeśli jest włączona, możemy sobie regulować tutaj pokrętłem touch and turn, bramka, kompresor, delay oraz gain. Na szybko sobie spaczujemy inputy. Tutaj mamy taką zakładkę z boku, to co Wam powiedziałem wcześniej, że jakieś fajne funkcje się tu czasem pojawiają. Jest to na przykład all analog. OK, jesteśmy spaczowani 1 do 16 analogowo. I teraz mamy tutaj gain. Też tutaj mamy patch, phantom power, polaryzacja, gain. Do tego jeszcze dojdę. To jest taka informacja. Po prostu są kolorki od czerwonego przez żółte i zielone. Wysterowujemy sygnał tak, żeby nam się tutaj ta środkowa część zaświecała na zielono. Wtedy kontroleta podpowiada, że to jest odpowiedni poziom wysterowania. To jest chyba minus 18, z tego co pamiętam. Tak, jak wspomniałem, tutaj możemy sobie właśnie jeszcze przesuwać ten ekranik. Mamy tutaj informację o gainie. To chyba tylko w tym widoku działa to przesuwanie. Po kolei gain, EQ,
bramka, kompresor, delay, wysyłka na efekt 1, drugi, wysyłka na miksy do matryc stereo. Tak, więc po kolei idąc. Mamy gain, mamy EQ, EQ on off, high pass, następnie 4-punktowe EQ, low, low, mid, high, low przełączane pomiędzy belem a półką, high przełączane pomiędzy low passem, high cutem, półką i belem. I teraz tak, nie mamy gałek, tak, że jak zaznaczymy sobie jakiś parametr, to mamy na dzień dobry gain, musimy się tu przełączyć. W górę mamy częstotliwość, następnie mamy dobroć. No ci, którzy są przyzwyczajeni do tego, żeby paluszkami operować jak na Stage Mixie na iPadzie, no to będą rozczarowani, bo ten ekran to nie. I jeszcze jest dosyć spory lag. No nie działa to tak świetnie jak na iPadzie. Tyle. Ciekawą funkcją jest przełączenie obsługi tych wszystkich parametrów w funkcję OneKnob. Wtedy mamy tutaj do wyboru dwa tryby na inpucie, Vocal albo Intensity, i możemy za pomocą dosłownie jednego pokrętełka, jednego slidera regulować sobie EQ. Jak to wygląda? Teraz jest na połowie, jest na 50. Jadę w lewo. Nic się nie dzieje. Jadę w prawo. Nic się nie dzieje. Dobra. Gdybyśmy sobie teraz coś tutaj ruszyli, zobaczymy, co się stanie. Tak. Nasze EQ się pogłębia. Tak to wygląda. Ok. Natomiast możemy się jeszcze przełączyć w tryb wokalowy. O, zresetuję sobie tutaj gain flat. Możemy się przełączyć w tryb wokal. I wtedy mamy tutaj za pomocą jednego pokrętełka EQ wokalowe. No, myślę, że coś takiego na Yamasze, na każdym kanale na dzień dobry. Spoko. Operujemy sobie jedną gałeczką. Z git, możemy się z tego wyłączyć, wtedy sobie zrobić jakieś poprawki. Tak, natomiast jeśli się przełączymy, to znowu nam to tutaj za pomocą jednej gałeczki działa. Spoko. Ok. To mamy tyle, jeżeli chodzi o EQ. Tutaj ten paseczek, tak, można sobie zdefaultować EQ. Można kopiować, wklejać compare i tak dalej. Mamy tutaj też biblioteki. Mamy tutaj tak naprawdę biblioteki całych kanałów, więc zaraz sobie do tego dojdziemy. Następnie pierwsza dynamika, gate oraz ducking. Podstawowe parametry. W duckingu możemy sobie wybrać kluczowanie innym kanałem albo miksem. Wiem, o co chodzi. W brameczce samo. Prosta sprawa. Następnie mamy kompresor. Tu mamy też kluczowanie, ale tylko przed EQ, po EQ. I znowu mamy funkcję OneKnob. Lecimy. Kompresor nam się tutaj, widzicie, zmienia się nie tylko threshold, ale im głębszy threshold, tym mocniejsze ratio i automatycznie mamy make-up gain, takie tam głupotki. Gdy coś ruszymy, to i tak nam się resetuje, ale powiedzmy, że możemy sobie zrobić jakieś zero, jakiś na początek odkliknąć i później sobie poruszać. Tak, co my tu jeszcze mamy? To był kompresor.
Mamy delay na kanale, wysyłkę na efekt pierwszy, tu mamy wysyłkę wtedy pre-post, wysyłkę na efekt drugi, następnie mamy wysyłkę na miksy, czyli możemy sobie kanał na miksy powysyłać i na matrycę. Tutaj mamy sekcję stereo, czyli do stereo, panorama, mute grupy, recall save, mute save. Tutaj mamy też panoramę na wierzchu i ten podgląd. To jest tyle, jeśli chodzi o input channel. Dobrze, teraz ta sama sytuacja. Tylko z miksem. Co mamy na miksie? Mamy tutaj sendy poszczególnych kanałów na miksa, czyli sends from. Mamy EQ, 4 punkty, bez high passa. Mamy zainsertowany na stałe, nie możemy tego zmienić, grafik. Grafik, który to jest taki flex 15 jak CLQL, czyli że mamy pełny grafik, ale możemy naraz użyć tylko 15 bendów. Także jest grafik. Działa oczywiście na faderkach. Możemy sobie tutaj grafikować, przesuwać, resetować. Wiemy, o co chodzi. Grafik to grafik. Tak to działa. Mamy też recall save oczywiście na miksa. Mamy jeden procesor dynamiki na miksie, tylko kompresor. W ogóle w tym drugim raku jest tylko kompresor, nie ma ekspandera. Nie możemy dać dwóch kompresorów, jeden po drugim. Więc mamy tutaj kompresor, opcja oczywiście one knob. Co tu jeszcze mamy? Mamy delay szyn na szynach, delay wyjściowy. Mamy wysyłkę do matryc. Możemy miksa do matrycy wysłać. Mamy opcję routowania z poziomu, tak jak mieliśmy input na kanale, tak możemy output z poziomu miksa sobie wyedytować. I mamy też jeszcze wysyłkę do stereo i panoramkę do stereo. Recall save, to Wam już wcześniej pokazywałem. Nazwa, podgląd channel stripa, tak samo jak przy inputowym kanale. Ok, przełączymy się teraz na matrycę. Jak możecie zauważyć, przełączę się szybko. O, tak, na miksie mamy grafika i parametryka, equalizer. Na matrycy mamy już tylko parametryczny equalizer, jeden procesor dynamiki i delay. Sends from możemy tak samo wysyłać z. No i tutaj mamy na dzień dobry do dyspozycji sends from stereo, ale tak jak wcześniej powiedziałem, możemy też wysyłać inputy do matrycy. Tak, mamy tutaj matrix. Więc jak wrócimy na matrix, cyk, mamy sends from. O, można nawet przewinąć tylko w drugą stronę. Czyli możemy do matrycy wysłać wszystko. Nazwa, channel strip i tyle. Na tym takim głównym podglądzie widzimy, że nie mamy tutaj tych pól. Natomiast przy każdym EQ mamy jeszcze tutaj offset do RTA i też jeszcze taka, oczywiście tutaj mamy RTA, która nam się wyświetla, ale mamy też jeszcze opcję przekliknąć sobie tutaj i mamy wtedy taką klawiaturkę, która nam pokazuje, gdzie to są, jakie tam dźwięki, gdzie nam się tutaj co dzieje. Ok, i tu jest też ten offset. Dobra, jeszcze suma nam została. Podgląd sumy. Dobra. Na sumie mamy i parametryczne EQ i graficzne EQ, jedną dynamikę, delay wyjściowy, recall save, dynamika standardowa
Nic tu nie możemy zrobić. Tak to wygląda na szynach. Tak, jeszcze z inputów. Z inputów mamy stereo ina. Stereo in, ważna informacja. Domyślnie oczywiście jest tutaj spaczowany rekorder, natomiast możemy sobie tutaj spaczować dowolny kanał. Więc mamy 2 kanały więcej, czyli mamy już 18. Dante, czy inputy wewnętrzne. Jest troszeczkę okrojony tak jak QLCL, jeśli chodzi o funkcjonalność. Natomiast nie ma jakiejś tragedii. Jest EQ tylko bez high passa, low cut'a. Jedna dynamika, druga dynamika, delay, wysyłki. Można sobie rozlinkować gainy. Jeżeli mamy tutaj jakieś analogii, możemy sobie rozlinkować. Mamy returny efektów. Returny efektów też nam mogą posłużyć jako kanały inputowe. Możemy sobie na nie załączyć, co tam, jaki input chcemy. Tylko wtedy oczywiście nie mamy gdzie sobie wrócić efektem, ale gdybyśmy chcieli nie używać żadnych efektów, tylko jak najwięcej kanałów, to mamy 16 plus 2 to jest 18, plus 4 mamy 22 kanały. Korzystamy powiedzmy z inputów wewnętrznych, z Dante, z kompa, czy z rekordera jeszcze wbudowanego. Osobno mamy szyny na efekty. Szyny na efekty nie mają praktycznie żadnego processingu, więc nie możemy sobie dłubnąć EQ na wysyłce na efekt. Jest tak trochę delayowo, czyli klikamy sobie tą szynę i tak naprawdę po prostu od razu nam się wyświetla efekt. Nie ma tutaj za bardzo co zepsuć. Mamy szynę monitor. Mamy stereo i to jest tyle. Ok, co tu jeszcze mamy na tym głównym wyświetlaczu? Mamy zaselektowany jakiś kanał. To mamy tutaj te podstawowe wyglądy, ale możemy sobie przełączyć na home i wtedy tutaj to jest też ten domek. Z channel overview wszystkich 8 channeli możemy sobie przewijać. Tak, czyli to jest taki Central Logic, czy ten jak to zwał, taki, że to jest połączone. Wiecie o co chodzi. I jeszcze jest podgląd sendów. Jak w tym momencie to są po prostu sendy na stereo, ale gdybyśmy sobie wybrali jakiś mix, to wtedy nam tutaj zostają sendy na stereo, a robi nam się tutaj send on fader. Także właśnie płynnie przechodzimy do tej części. Jest to send on fader na poszczególne wysyłki, na poszczególne miksy, czyli mamy tutaj wysyłkę na pierwszy efekt, wysyłkę na drugi efekt, 6 miksów, 2 matryce i exit. Klikamy 2 razy, mamy Q, wiemy o co chodzi. Yamahowo, clear Q. Tutaj oczywiście mamy channel copy, channel paste, channel default. Ta zakładka nam się zmienia w zależności od tego, gdzie jesteśmy. Dalej po prawej stronie suwagon monitora, to też Yamahowo, wiadomo o co chodzi. I wejście do raków efektowych. Pierwszy efekt, drugi efekt. Co mamy do wyboru w efektach? HD, reverby, zwykłe reverby i jakieś tam delaye, chorus, flanger, symphonic, phaser, dual pitch, koniec. Dla obu raków to samo. Dla obu raków efektowych to samo. Czyli żadnych kompresorów, żadnych kombinacji. Efekty. Później sobie tego posłuchamy. Jest tam nawet sporo parametrów dla każdego efektu. Czasem są i 3 strony. Wiadomo, sync, tap możemy robić. Mamy recall save'y, włączanie, wyłączanie. Możemy też wybrać known, chyba z tego co pamiętam, albo nie. No ale możemy efekt wyłączyć. I mamy zwykłą szynę wtedy, jeśli byśmy potrzebowali. Tak jak wspomniałem wcześniej, nie ma insertów, więc nie wykorzystamy sobie tego w inny sposób, co jest mega dziwne w ogóle w kontekście tego, że mamy w zestawie do tej konsolety oprogramowanie, to się nazywa Stage Rack, taki jak SoundGrid, tylko Studio Rack SoundGrida, wavesowy, tylko Yamahowe. Pokażę wam to później.
o co chodzi. Także to są te podstawowe ekrany. Tak to wygląda. Suwaczki. Nigdy w życiu nie dotykałem tak marnej jakości suwaków. Nawet ten plastik widać, że jest po prostu taki. Nie ma żadnych dust coverów tutaj, żadnych zaślepek takich przeciwko kurzowi. Jest to okropne, strasznie się tego dotyka, ale działa. 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 Bez kłopotu wszystko działa. Natomiast no, pod palcem jest to takie. W Yamashce MG12 są fajniejsze fadery. W ogóle są długie, spoko, są bardzo długie. Tu ewidentnie było miejsce na to, żeby były wyświetlacze, ale ich nie ma. On, Q, Select i tutaj mamy ostatnią rzecz na ekranie, o której jeszcze nie powiedziałem, czyli podglądy wszystkich funkcji dynamiki na kanale oraz sygnału wejściowego i nazwy. To jest bramka, to jest kompresor, to jest input. I tak to wygląda. Pozycja fadera, nazwa oraz numer kanału. Że to jest numer kanału plus nazwa całkiem spoko. Tak możemy sobie zmienić tą nazwę. Mamy tutaj name, ikonka, kolorek, różne predefiniowane obrazki i nazwy. Wiemy o co chodzi. Mamy to wszystko podzielone na kategorie. OK. Tak, i mamy wtedy informację, że to jest kanał pierwszy, nazwa, pozycja suwaka, ikonka, kolor. Tak to wygląda, jeśli chodzi o główny ekran. Przywołałem sobie scenę Initial Data i teraz porozmawiajmy sobie trochę o tym, co tu mamy, jeśli chodzi o biblioteki, bo wspomniałem na początku, że są biblioteki, są sceny przeznaczone do konkretnych zastosowań. Zobaczmy sobie, na przykład mamy podcasting. W tym momencie mamy tutaj już zadefiniowane kanały. Mamy host, panel 2, 3, 4, caller, music, needs, playback, reverb, delay, miksy. Tak naprawdę tyle. Ale mamy też coś takiego jak scenę Jazz Combo. Przywołujemy, mamy wokal, trąbka, sax, piano low, piano high, bass, electric guitar, stopa verbal, overheady, albo nawet overhead. Tak, jakieś tam efekty przygotowane, monitory tutaj nieruszone. I teraz co jest ciekawe, mamy też jakieś podstawowe ruchy zrobione na kanałach, podstawowe biblioteki, podstawowe EQ, dynamika jest na dzień dobry zrobione. Piano low, piano high, bass. Tak to wygląda. Zobaczmy sobie jeszcze na przykład, co tu mamy. Video meeting, karaoke, theater rehearsal, all headset mics. Nie ma żadnego automixera, więc mamy headsety. Możemy sobie miksować, mamy EQ, mamy jakąś tam kompresję. Oczywiście wszystko w trybie one knob, czyli zaznaczamy sobie i kręcimy jedną gałką. Tak dalej. Ale wróćmy sobie teraz jeszcze. Nawet mamy tutaj coś na sumie odcięte od dołu. Patrzcie, jakie rzeczy. Ok. Także to jest tyle, jeśli chodzi o sceny. Przywołam sobie bazówkę. I teraz zerknijmy, jakie są presety na kanale, na inpucie. Na inpucie mamy kategorie vocal, drums, guitars, keys, horn, strings, spoken, others. I tutaj mamy naprawdę sporo presetów. To są presety na cały kanał. Możemy sobie znaleźć drums. Znajdujemy sobie na przykład drums,
kick drum i wiemy, że na kick drumie mamy mikrofon pod tytułem Shure Beta 52. Mamy tutaj preset na Shure Beta 52A do stopy, robimy recall. Jak widzicie, mamy tutaj też zaznaczone ustawienia, że przywołuje nam poziom headampu, nazwę, sendy. Mamy dwie biblioteki, w jednej są te predefiniowane, w drugiej są własne. No i mamy tutaj korekcję na mikrofon Beta 52 na stopę. Beta 52 na stopę. Mamy kompresor. Mamy nazwę, mamy ikonkę. Możemy grać. Ok, co jeszcze z presetów? No, mamy na pewno jakieś presety na miksach, co jest dosyć ciekawe. Mamy channel presety na miksach. Pyk. Mamy feed ear reference, feed ear stage, EM loudness, Shure, Ultimate Ears, Westony. Dziwna sprawa. Na przykład takie słuchawki, nie wiem, 215 damy. I że tu niby jest EQ, które robi, że jest lepiej na 215. Trochę śmiem wątpić. Jest też 535. To EQ jest Identico, a te słuchawki to jest kompletnie co innego, więc śmiem wątpić, żeby to... Ale no wiadomo o co chodzi. Jest preset. Mamy też presety na sumę. Front of house, small room, large room, outside. Nie wiem, small room. DXR to są jakieś typy paczek yamahowych. Tak mi się wydaje. No i jest EQ na small room, na sumę. Wspaniałe. Jest też kompresor. Co mamy na matrycy? Na matrycy nie mamy nic. Ok, ostatnią jeszcze rzeczą, którą wam pokażę, bo jest taka scena pod tytułem Large Festival, czy coś w tym stylu. Festival Pro. Scena Festival Pro. W scenie Festival Pro mamy konfigurację taką, abyśmy mogli sumować sobie 3 konsole. Konsola A left right sub, B left right sub, jakiś mikrofon hosta, zapowiadacza, talkback, konsolę TC, jakieś kolejne 2 wokale, muzyczkę do przerwy i tu jeszcze mamy standardowo playback i na outputach mamy porobione suby, front fill, delay left right, side fill, shout. Matryce są nieużyte. No i jest stereo, które to wszystko sumuje. Ok, zatem jak się tego używa? Jak się na tym pracuje? Robiłem sobie jakieś tam proste miksy ze śladów. Coś wam tam jeszcze pokażę później. Natomiast tak, no ekran no średnio. Tak jak powiedziałem, bardzo byłem zaskoczony tym, jak to działa. Widzicie, przeskakuje. Na pewno na bank przydałoby się tutaj coś takiego jak jest na iPadzie, czyli frequency lock, gain lock, bo zmniejszając tutaj to przeskoczy nam to i w ogóle. Więc można się bawić tak, no można się bawić też touch internem, ale no nie, no brakuje tych gałek, strasznie brakuje tych gałek. Co wam mam powiedzieć? Poza tym no przyciski Q, on, off, no to wszystko działa, no fadery działają, są zaskakująco długie. Wydaje mi się, że są nawet dłuższe niż na QL-u czy CL-u. Warstwy, customy,
Tutaj mamy opcję, jak przytrzymamy 2, przełączamy się na sterownik do DAW-a. Jak widzicie, mamy tutaj ustawienia, jeśli chodzi o sterowanie, timecode, przyciski. Wtedy te przyciski nam się przełączają tak jak mamy tutaj na sztywno podpisane, czyli przełączanie banków, kanałów w programie, przewijanie, loopowanie, stop, play, record. Tak to wygląda. Wiem, że można sobie wgrać customowy wygaszacz ekranu, tak jak w celu QL obrazek sobie można zrobić. No touch and turn to jak ktoś używał jakiegoś touch and turn, to działa dokładnie tak samo. Możemy sobie wyjść z tego jakoś. O. Działa. Home nam przełącza te widoki. O, ten przewijany widok jest spoko. Jest bardzo spoko. Jeśli chodzi o przechodzenie między tymi sekcjami, no to możemy sobie kliknąć. Możemy sobie też tym naszym pojedynczym suwakiem tutaj ruszać. Jeśli chodzi o patch, to na kanał możemy zapatchować inputy wbudowane, USB, playbacki, FX-y, możemy sobie wrócić na kanały, niekoniecznie tam na te stereo. No mamy Dante, mamy nic. Nie ma insertów, to już chyba powiedziałem 2 razy. Więc nie wyobrażam sobie używania tego raka z efektami tam w kompie, no chyba, że nie wiem, zamiast tego efektu to bypassujemy go, wysyłamy do komputera i wracamy efektem z komputera, ale no nie wiem. Jest też opcja, na przykład, muszę to rozkminić, ale gdybyśmy mieli kanał i powiedzmy wbili sobie na kanał pierwszy zamiast analogowego inputu, to pierwszy input z kompa. Natomiast żeby do kompa szedł pierwszy input z analoga, czy na pierwsze USB, pierwszy in, no to robimy wtedy taki wirtualny insert, w sensie najpierw wchodzimy analogowo, bezpośrednio lecimy do kompa, tam powiedzmy przetwarzamy i wracamy już przetworzonym na sygnał, na kanał. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jakby wtedy regulowany był gain. Nie wiem, jak to zrobić. Czyli tu jeszcze raz USB na pierwszym kanale, natomiast na output wtedy robimy, że na pierwsze USB idzie pierwszy in, tak jest domyślnie. No i wiecie, o co chodzi. Wchodzimy do kompa, wracamy, mamy taki wirtualny insert, ale jak widzicie gaina tu wtedy nie ma, nie? Jest tylko digital gain od powrotu z kompa. A nie ma takiej zakładki jak w celu czy w QL-u, że możemy sobie wejść w preampy i sobie ruszyć tymi preampami. Przypuszczam, że byłaby opcja, jakby to była konsoleta z Dante, to wejść sobie z R-Remote'a i sobie coś pozmieniać. Chyba że ta nowsza wersja tego VST Racka, on tak to się nazywa, VST Rack Steinbergowo-Yamahowy, że może tam jest gain, ale używałem tego programu raz przez chwilę i wątpię w to, żeby tam był gain. Co jeszcze z ciekawostek? Bardzo mała latencja, robiłem pomiar, wrzucę wam obrazek. Poniżej milisekundy, natomiast wyszło mi chyba 0,3 milisekundy. Po prostu input do stereo z powrotem, analogowo, tak? Czyli wchodziłem analogowo, wychodziłem analogowo. Maksymalnie tam chyba 1,3 jest napisane w instrukcji, że może być ta latencja. No to już pewno jest kwestia, ale to chyba też mierzyłem, to może wam wrzucę. Typu input do mixa, mix do stereo, stereo do matrycy, matryca output, no to tam na pewno będzie więcej, nie? Natomiast no cóż tu jeszcze można o tym powiedzieć? Tak naprawdę jest to tyle. Bardzo solidna obudowa, taka wręcz pancerna, metalowa.
Tutaj też ten daszek jest taki metalowy, wszystko na solidne śruby. Tu kolega podpowiadał, że może się ich da tak, będzie się dało ich tak parę spiąć, jak powiedzmy, nie wiem, panele nuażowe i robić konsoletę 100-kanałową z takich paru. Natomiast no ja tutaj nie znalazłem żadnej opcji kaskady, ani nic takiego, nie? Te kanały są dosyć sporo okrojone. Dla mnie myślę, że kłopotliwe byłoby nieposiadanie ekspandera, brak możliwości zrobienia 2 kompresorów jeden po drugim na inpucie. No na pewno brak jakiegokolwiek automixera, bo to przecież inne konsolety nie mają Dugana, ale mają automixery, które tak naprawdę działają równie świetnie i nie trzeba żadnych tam praw autorskich płacić. No do jakiejś takiej właśnie prostej sztuki, prostego wykonu, jak tutaj mamy, powiedzmy, nie wiem, właśnie jakiś video meeting, no to myślę, że automixer byłby tutaj super opcją. Aha, w opcji video meeting mamy mikrofon sztuk raz, playback i nic więcej. Dobra, zmieńmy video meeting na theater rehearsal albo all talkers. All talkers, czyli mamy ileś tam mikrofonów, co sobie gadają. Pewno te mikrofony mają tutaj nawet jakąś korekcję zrobione, tak? Możemy sobie tutaj zrobić tym EQ. Wszystko spoko, fajnie, super. Na EQ, na mikrofon myślę, że jest świetne. Natomiast na automixer by się przydał. Customy spoko zawsze, wiadomo. 2 to jest chyba trochę overkill. Szczególnie, że mamy tutaj tylko dwie warstwy inputowe. No ale może tam do czegoś komuś, nie wiem, by się to mogło zdać. Warstwa outputowa, warstwa miksowa, gdzie tu mamy te stereo, powroty efektów, wysyłki na efekty, monitor z osobnym suwaczkiem, spoko. Stereo, ten monitor tutaj oczywiście mamy w tej sekcji Q monitor, możemy sobie go opóźnić, no to jest jakby do streamu jak najbardziej ok. Tak jak powiedziałem, inputy mają delaye, outputy mają delaye, w sensie szyny, czyli no ma to swoje plusy, ma to swoje minusy, tak? Gdybyśmy mieli outporty, tak jak w QL-u czy CL-u, przy jakimś streamingu i tak dalej, możemy sobie tą samą sumę nie opóźnić na paczki, a opóźnić tą samą sumę i wysłać do streamu. No tutaj tego nie zrobimy, tak? Tu musimy opóźnić całą szynę, czyli musielibyśmy sobie wysłać stereo do matrycy, matrycę komuś wypluć z opóźnieniem, a na paczki sobie iść bez opóźnienia. Tutaj przypuszczam, że jeszcze tych wszystkich menu jeszcze nie obczaiłem, natomiast no, tak jak wspomniałem, przy każdym ekranie to jest tam coś innego. Zobaczyć, co jest w kompresorze. No, copy-paste, compare library. Przypuszczam, że to library działa tak, że można tutaj zapisywać nie tylko całe kanały, ale też jakby sam komp, na przykład sam kompresor. Ale jeszcze się tym nie bawiłem. 100 raz. O, tak jak wam wcześniej wspominałem, nie ma tu polskich znaków. Jak mamy Shift, mamy tylko tutaj różne ikonki. Mamy kategorii, możemy sobie przypisać nasz preset do kategorii. No i coś ten preset tu. Coś on się tu zniknął. O, szurka SM9, SM58. No jest w kategorii vocal, dobra. Jest nasz preset, no i to jest chyba cały preset całego kanału. Recall channel, tak, to jest preset całego kanału. Czyli nie mamy tutaj osobnej biblioteki od kompresora, osobnej biblioteki od EQ i osobnej biblioteki od kanału. Mamy ogólną bibliotekę po prostu dla całego kanału inputowego, outputowego dla sumy.
Tym sposobem dotarliśmy do końca pierwszej części. Pokazałem Wam wszystkie ekrany, wszystkie dostępne funkcje, wszystkie możliwości, przynajmniej te, do których udało mi się dotrzeć i są związane z samym miksowaniem, a nie jako ze sterownikiem. W drugiej części, w drugim filmie włączę jakieś traki, podłączę mikrofon, nagram bezpośrednio wyjście z konsoli i posłuchamy, co tam można zepsuć, co tam można zrobić ciekawego i jak działają te presety, które są chyba podstawą tego mikserka. Do zobaczenia.